Panie i panowie, to są bohaterki dzisiejszego odcinka, czyli krowa rasy Jersey. To właśnie te wspaniałe panie z tymi niesamowitymi, fajnymi grzywkami dają mleko. Ale jakie mleko? Słuchajcie, mleko Jersey. I widzicie, tak to jest zrobione, że te mleko właśnie jest wybierane przez te rurki tutaj, idzie do góry, do góry, do góry, do góry i tymi wszystkimi pompami leci do specjalnego dalej magazynu. Tam jest magazynowane te mleko. Bardzo ciężka praca tych ludzi, bo tutaj tak, jedne wchodzą, drugie wychodzą, te wychodzą, nowe wchodzą i tak cały czas, a na tej farmie jest tyle krów, że głowa mała. No i tak jak powiedziałem, tutaj idzie tylko 4 litry mleka od jednej krowy, dlatego, że tam jeszcze są te małe cielaczki, które też muszą mieć coś pożywienia od swoich mam. Nie tylko my będziemy się delektować tym wspaniałym mlekiem. I tak jak widzicie, tutaj jest baniak na mleko, które idzie stamtąd, właśnie z tego miejsca, którego Wam pokazywałem, od tych pań, które są dojone, ale nie na kasę, tylko właśnie z mleka. Tymi rurkami tutaj wszędzie przechodzi i te mleko jest magazynowane tutaj w jednym z takich kanistrów, baniaków, bo tego jest kilka. Cały czas jest w środku mieszane, tutaj motorek chodzi, to mleko jest tam mieszane, widzimy, że ono tutaj cały czas sobie przepływa z jednego baniaka na drugi. Płynne złoto w kolorze kremowym, nie białym, kremowym. I to właśnie tutaj, w tej fabryce, te całe mleko wędruje na Jersey. W różnych postaciach właśnie mleka, serów, masła, śmietany. Od tej pani. Fajne, nie? To będą najlepiej wydane 3 funty Jersey. Thank you very much indeed. Thank you. Wspaniałe mleko. Smakuje rewelacyjnie. Co można zrobić z takiego mleka w kuchni? Do czego go użyć? Już Wam pokazuję. Otóż tak, co to jest te mleko z Jersey? Mleko z Jersey pochodzi od krów rasy Jersey. Czym się charakteryzuje? Przecież mówimy mleko, to mleko. Te mleko jest zupełnie na innym poziomie. Level up.
Te mleko charakteryzuje się tym, że pełne mleko w kartonie ma 4,3% tłuszczu. Sporo, jak na nasze 3,2 w Polsce. Spośród wielu ras bydła, rasa Jersey uważana jest za jedną z bardziej urodziwych. Zwierzęta tej rasy o niewielkim kalibrze charakteryzują się szlachetną, harmonijną i delikatną budową. Mają łagodny temperament, są cierpliwe, opiekuńcze i towarzyskie. Kończyny mają suche, lecz mocne, zakończone ciemno zabarwionymi racicami. Część twarzowa czaszki skrócona, głowa drobna z ciemnymi, dużymi i wyrazistymi oczami. Umaszczenie Jerseyów jest jednolite, od jasnocielistego do ciemnobrunatnego, a ich skóra cienka, pokryta błyszczącą, jedwabistą sierścią. Dopuszczalne są białe łaty na dolnych partiach ciała. Charakterystyczną cechą jest jasna obwódka wokół oczu. Często spotyka się ciemną pręgę wzdłuż grzbietu. Kiść ogonowa jest czarna. Krowy rasy Jersey mają piękne, pojemne, prawidłowo zbudowane wymie, zawieszone wysoko z równo rozmieszczonymi ćwiartkami i strzykami. Należy podkreślić znaczenie mleka Jerseyów w przetwórstwie. Z takiej samej ilości mleka tej rasy możemy uzyskać o 23% więcej sera cheddar, o 20% więcej sera szwajcarskiego oraz o 20% więcej mozzarelli niż z mleka innych ras. Tutaj ze sobą mam mleko z Jersey, właśnie z wyspy Jersey, mleko 4,3%, mleko 2,5%. Nie tylko można kupić mleko w kartonie, ale można kupić mleko, które jest w szklanych butelkach, oczywiście świeżo nalewane. O tyle jest to fajne i praktyczne, że gdy wypijemy te mleko, można iść, opłukać w specjalnej maszynie naszą butelkę i nalać z powrotem świeżego mleka z Jersey. Bądź kupić, tak jak ja to zrobiłem, mleko 4,3% tłuszczu i przeleć sobie do butelki. Też tak można. A ja pokażę Wam teraz, co można zrobić z tego fantastycznego mleka, a dokładnie ser. Zapraszam. Jak przygotowujemy ser? Pierwsze, co musimy zrobić, do rondelka wlewamy litr mleka. I podgrzewamy mleko. W drugiej misce dodajemy śmietankę 18% i 3 całe jajka. Do mleka dodajemy soli. Ja używam soli w płatkach, takie 3 większe szczypty. Ser musi być delikatnie słony. To, co tutaj mamy, mieszamy razem. Mleko cały czas mieszamy. Ono musi się zagotować. Mieszamy po to, żeby nie przypaliło się na dnie rondelka. Teraz zmniejszamy moc i dolewamy śmietanki z jajkami. Mieszamy i na małej mocy doprowadzamy do wrzenia. Cały czas mieszając. I widzicie, jak nam ładnie się to wszystko zagotowało. Oddzielił się serek. I za chwilę będziemy to wszystko zlewać. Teraz, kiedy to jest już gotowe, bierzecie takie sitko z materiału, bądź takie materiały ze sklepu,
na owoce i przelewamy nasze mleko, a dokładnie już ser. Oto ile wyszło nam sera. Teraz ten ser umieszczę sobie tutaj i spróbuję go fajnie uformować. I teraz tak, formujemy ten serek. Mój będzie miał taki prawie kulisty kształt. Przykładam do naczynka i teraz przyciskam czymś ciężkim. O tak. I tak właśnie wygląda domowy ser. Ser zrobiony z mleka z krów rasy Jersey. Wygląda naprawdę smacznie. A jak smakuje? Nie mam pytań. Jest rewelacyjny. Musicie spróbować tego przepisu w domu. No ale ja rozumiem, że nie macie mleka z krów rasy Jersey, ale spokojnie możecie iść do sklepu, kupić mleko 3,2%. Też wyjdzie. Oczywiście im lepsze mleko, tym lepszy ser. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie robicie i kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A mi nie zostaje już nic innego, jak życzyć Wam smacznego i do następnego. Dziękuję Ci bardzo. Było pysznie.